Witam się z Wami, kochani. Przyszła do mnie paczka i pomyślałam, że to będzie piękne rozpoczęcie tego filmiku. Otóż zdrowa zupa. Zamówiłam sobie chleb bezglutenowy, twardy jak pirun, więc nie wiem, czy będzie dobry, ale zobaczymy. Ważność do 23.11, albo to jest data produkcji. Sama nie wiem. W każdym razie dziś pójdzie na obiad. Bo co ja dziś mam na obiad? Otóż, czekajcie, bo muszę się dokopać. Na obiad mamy tak. Do wyboru. Pomidorowa z orzechami i kurczakiem. Potrzebuję białka. Mimo że mam tą białkową, no to wiecie, wege nie jest zbyt białkowa. Znaczy może inaczej, da się to zrobić, ale trzeba bardzo w tym siedzieć. Azjatycka z kurczakiem, a miałam ochotę na zupy. Do wyboru jest są keto, białkowe, high protein i coś jeszcze. Jarzynowa z pulpecikami. Tak, wszystkie z mięsem, no bo to ma być u mnie na obiad. I są jeszcze dwa rarytasiki. Przepraszam, że Wam szaleście. Są jeszcze dwa rarytasy. I teraz tak, sernik waniliowy z białą czekoladą, który jest, on ma tylko, słuchajcie, 220 kalorii w 100 gramach, a w słoiku jest 165 gram. Oprócz tego jest wysokobiałkowy. I sernik mango z orzechami nerkowca. Boże. Ten ma z kolei tylko 161 kalorii w 100 gramach i to właśnie wchodzi teraz. Zupy na obiad, a ja teraz muszę zjeść drugie śniadanie i się tak zastanawiam, ale zjemy ten mango. No i dobra, próbujemy. Ja dzisiaj, o matko, nie odkręcę tego, zapomniałam, mój magiczny. O, odkręcę. Dziwnie pachnie. No, nie wiem. Czekajcie. Prawdziwe mango, które jest takie dziwne. Czuję orzechy. No i czuję, że to jest sernik, ale to mango robi coś chemicznego. Ogólnie mango mi robi zawsze taki chemiczny podtekst. Ten owoc jest taki dla mnie dziwny. Przyszło mi do mierzymy. Zaraz będę nagrywać na poniedziałek film. I to będzie świąteczne mierzymy. Gdyby ktoś chciał na Black Friday coś kupić fajnego, to pomyślałam, że to będzie najlepszy czas. Nawet dobre. Muszę Wam powiedzieć. Ale nie zjem całego. Raczej niemożliwe. Przyleciał. Mam też zamiar dziś pojechać. Robiłam też włosy w ogóle. Bo mam też ściny w niedzielę. Więc już dziś zrobiłam, no bo ja na noc nie myję głowy, więc kiedy miałam to zrobić w sobotę, bez sensu. I tak musiałam dziś umyć głowę. Stwierdziłam, że dziś do niedzieli mi wytrzymają. To jest tylko tonerem. Wy bardzo dużo mi pytań o włosy zadajecie. Właśnie jak ja to robię. Ja nie do końca, ja Wam odpisuję na te komentarze, ale ja nie do końca Wam mogę powiedzieć, bo rozjaśnianie włosów, kochani, to jest bardzo duże ryzyko utraty włosów. I ja Wam pokażę, że ja też nie robiłam tego idealnie, bo na przykład zobaczcie, tu są urwane normalnie włosy, spalone, no spaliły się.
Teraz już robię to dobrze, ale no trzeba poznać swój włos, żeby wiedzieć, której wody używać. Niekoniecznie też trzeba się stosować do tego, co jest na opakowaniach. Czasami trzeba użyć więcej wody niż jest napisane, bo lepiej to robić powoli niż za szybko, bo właśnie się tak traci włosy. Więc ja nie jestem fryzjerką, nie mogę Wam tego mówić. To jest moje prób i błędów. Wypatrzone gdzieś u fryzjerki, delikatnie podpytane i robię na sobie. Tonery ja mieszam 2, żeby taki siwy wyszedł. Bo jak użyjecie jeden szary, to on Wam nie zabarwi włosów. No to jest takie, wiecie, no po prostu. Nie chcę, żeby ktoś zrobił w domu i miał do mnie później pretensje, nie? Że stracił pół głowy. Bo ja mam silny włos. One mi odrastają bardzo szybko. Nawet jak chodzę na strzyżenie do tej mojej fryzjerki, to ona mówi, że ja mam bardzo silny włos. Mam taki włos, że mnie nawet jak włosy gdzieś wyjdą, w sensie, że po prostu stracę, bo spaliły się, ona mówi, że ja przychodzę po 2 miesiącach, bo teraz w grudniu będę, 1 grudnia, po 2 miesiącach na strzyżenie i one są już o tyle dłuższe i już się dorównują do włosów i ja to ucinam i to, co nawet gdzieś tam było popalone, to się już dorównuje. Więc no, ja po prostu mam dobry włos, no. Nic więcej Wam nie powiem. Chcę jechać jeszcze do Action, tylko że nie naładowałam hulajnogi. Muszę kupić plecak. To na pewno. Muszę kupić plecak, muszę kupić kilka rzeczy do sklepu. No, więc może Wam to nagram, bo mam nowe gadżety do nagrywania. Teraz też nagrywam z tych nowych gadżetów. No, takie konkretne rzeczy kupiłam. Może nie najtańsze, ale przynajmniej zaczepiście działają. Także tak. No i chyba już kończę, bo to za dużo, no nie zdrowo. Ostatnio nie wklejam Wam wagi, bo pomyślałam, że wkleję Wam, jak już osiągnę swój cel. Powiem Wam tylko, że zostało już bardzo mało i że wszystko jest na super drodze. No i trzeba będzie ustalić swoje zero kaloryczne i trzymać się już wytyczonej ścieżki po to, żeby już nie wrócić do tego, co było. Tak, ja wiem, że Wy mi piszecie, że to nie jest łatwe, ale jak dojdę do swojego celu, kochani, to będzie, że schudnę 35 kg. Myślę, że nikt w to nie wierzył, że ja w ogóle jestem w stanie tyle zrzucić. Myślę, że nawet nie wierzył w to mój mąż do końca, chociaż wie, jaki mam charakter i wie, że jak się czegoś podejmuje, to robię to na 1000%. Ale mimo wszystko jest, słuchajcie, takie coś z tyłu głowy, że każdy myśli, no tak, no można wytrzymać 2 miesiące, ale pół roku. No u mnie to jest jeszcze 5 miesięcy i myślę, że do świąt powinnam już zdobyć szczyt. Natomiast gdybym tak miała Wam powiedzieć, czy ta droga była żmudna i trudna,
to bym powiedziała, że to była jedna z najprzyjemniejszych dróg, jakie przebyłam. Że bardzo dużo się dowiedziałam o sobie, że zrozumiałam, że to, jak wyglądamy, ma ogromny wpływ na wiele rzeczy. Zrozumiałam, że zdrowie jest najważniejsze. Że jak nie ma zdrowia, to nie pociągniecie tego wagoniku. I tak niestety jest. Waga przyczynia się do wielu niepełnosprawności. Za duża waga. Ja miałam za dużą wagę. Sami zresztą widzicie, 35 kg noszę, będę nosiła mniej. Teraz już noszę 30 kg mniej. I to jest taka różnica, której nie da się wytłumaczyć komuś, kto nigdy nie był gruby. Po prostu to jest niewytłumaczalne. To trzeba poczuć, jak się funkcjonowało, jak się zakładało buty, jak się chodziło po schodach, jak się wchodziło pod górkę. Jak to moja siostra cioteczna mi powiedziała, jak byliśmy u niej. Ostatnim razem, czyli w tamtym roku, jak byłaś, to słyszałam właśnie, jak dyszysz. Ja nawet się na tym nie skupiałam, że jak chodzę, to tak dyszę. Rozumiecie? To jest taki inny totalnie, mam wrażenie, level świadomości teraz. To też nie jest tak, że ja kogoś chciałabym na siłę do tego zachęcać. Ale jeżeli ktoś sam sobie przemyślał i może doszedł do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić, to jeżeli chcecie na wakacje, nie wiem, wyglądać lepiej, czuć się lepiej, kurczę, to co ja widzę teraz w lustrze, mi się to naprawdę podoba. Nie ma tragedii ze skórą, to ciało w miarę fajnie się kształtuje. Teraz muszę jeszcze dołączyć jedno ćwiczenie brzuszki, żeby ukształtować w jakikolwiek sposób, przy celiakii jest, uwierzcie mi, bardzo trudno, ale w jakikolwiek sposób, żeby ukształtować brzuch, no to chciałabym jeszcze do tej bieżni dorzucić to. Mój mąż też mi zrobił takie podciąganie, żeby te mięśnie tu sobie wypracować. Żeby właśnie skóra fajnie się wchłaniała, bo tu jest tak naprawdę największy mankament, to ręce. Także nie wiem, róbcie jak uważacie, róbcie jak czujecie. Natomiast ja jak byłam gruba, uważałam, że nie ma tragedii, że czuję się dobrze, że przecież funkcjonuję, chodzę, że przecież wszystko jest w porządku. A teraz dopiero wiem, jak bardzo było nie w porządku. No ale to jest wybór każdego po prostu. Decyzja każdego. Ale jeżeli chcecie na lato wyglądać ładnie, a macie bardzo dużo kilogramów nadwyżki, no to musicie to zacząć już, nie od nowego roku, tylko już, bo do czerwca się z tego nie wygrzebiecie. Słuchajcie, jeszcze to jest właśnie bardzo ważna rzecz. Jeżeli osiągnę swój cel do świąt, tak naprawdę to już w miesiąc powinnam, czyli nawet jeszcze bliżej niż do świąt osiągnąć cel, to ja to zrobiłam 2,5 miesiąca szybciej niż powiedział mi, więcej nawet, prawie 3 miesiące szybciej niż powiedziała mi aplikacja, w której, wiecie, ja miałam taką ściągniętą aplikację, do której wpisujecie, ile ważycie, jaką macie aktywność fizyczną i tam też kaloryczność Wam wylicza, właśnie deficyt, no i informuje Was, ile czasu będziecie gubić taką ilość kilogramów.
No i u mnie wyszło, że do marca, któregoś tam marca, będę to gubiła. A przy dobrych wiatrach do świąt, tak jak mówię, już się tego pozbędę. Także myślę, i jeszcze ja jestem zdrowa. Jestem osobą oprócz celiaki, bez żadnych jakichś insulinooporności czy czegoś takiego, już Wam to mówiłam. Na pewno ma to jakiś wpływ, ale to nie jest coś, co... Słuchajcie, te wszystkie takie choroby, które są około, jakieś cukrzycowe, jakieś Hashimoto czy coś, gdzie tam te hormony szaleją, albo bierzecie jakieś leki, które coś tam Wam spowalniają. To nie jest tak, że nie schudniecie na deficycie. Jakiej choroby byście dodatkowej nie mieli, to deficyt spowoduje i tak, że schudniecie. Tyle, że te tempo będzie bardzo wolne i przez to jest łatwiej się zniechęcić, trudniej wytrwać. Ale na TikToku przez ten moment, kiedy właśnie ja się zaparłam, przepraszam, trzęsę Wami, ale na TikToku jest pełno osób, które pokazują całą swoją drogę chudnięcia. I uwierzcie mi, że są osoby, które rok czasu chudną 30 kg, ale cieszą się z tego, że chudną, że nie wiem, jest jedna dziewczyna, która chudnie kilogram w miesiąc. To jest bardzo słabo. Natomiast ona się cieszy z tego i to jest super. Ona mówi, że fajna jest ta droga, ten etap, ta możliwość, to, że musisz się zorganizować, to, że masz cel. Właśnie, życie bez celu dla niektórych jest ok, a niektórzy nie potrafią żyć bez celu. I jak już masz tą nadwagę, to taki cel możesz sobie zrobić i przy okazji upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Myślę, że też w odchudzaniu bardzo ważna jest psychika. Jeżeli ogólnie macie jakieś takie stresy bardzo, bardzo silne, które powodują, że z pewnymi rzeczami nie umiecie sobie poradzić, jak na przykład z wytrwaniem w jakichś swoich postanowieniach, bo tłumaczycie sobie, że no, mam tak silny stres, że muszę sobie z tym jakoś poradzić. I bardzo często jest tak, że nie wiem, zajadacie ten stres. Ja na przykład nie rozumiem tego, ponieważ ja, kiedy mam bardzo duży, silny stres, przestaję jeść kompletnie. I nie wsadzę nic do buzi, bo to zwymiotuję ze stresu. Więc druga sprawa, że nauczyłam się radzić sobie ze stresem i mam 3 formułki, które zawsze sobie mówię w takich sytuacjach. 3 takie zdania, które sama sobie wypowiadam i które działają jak ręką odjął, uspokajają mnie, cała chemia mózgu wraca i ja normalnie funkcjonuję. Nie każdy tak umie, nie każdy wie, co powinien sobie przy danym stresie powiedzieć, no i nie każdy reaguje też na stres tak jak ja, że przestaje jeść, a raczej właśnie w tą odwrotną stronę. Nie wiem dlaczego u większości jedzenie jest, ja znowu dzisiaj gadam i gadam, nie wiem dlaczego u większości jedzenie jest jakimś lekiem na całe zło. Nie, jedzenie to jest jedzenie. Jedzenie jest po to, żeby odżywić organizm. I tak naprawdę tylko po to jest jedzenie. Jest też przyjemnością, ale nie powinna być... Ja na przykład teraz wiem, jedzenie też było takim zabijaczem czasu. Na przykład, co tu wieczorem porobić? Mój mąż, słuchajcie, przez cały etap, przez tyle miesięcy obserwowania mnie, nie oduczył się wpieprzania przekąsek wieczorem. On ciągle musi mieć chipsy, orzeszki, jakieś tego typu rzeczy i non-stop to wpierdziela. Wieczór. On jest szczupły, więc można powiedzieć, no mu wolno. Tyle, że ja mu cały czas tłumaczę, ilość chemii napakowanej w tych produktach jest tak straszna, że to nawet nie chodzi o to, że on nie tyje od tego,
ale wyrobił sobie taki nawyk, jakby, że on nie umie już wieczorem usiąść do filmu i czegoś nie jeść. A ja wyrobiłam sobie nawyk, że ja nie potrzebuję wieczorem nic. Ja potrzebuję książkę, albo dobry film, albo montuję sobie swój film, albo na przykład rozwiązuję krzyżówki, bo to mnie bardzo relaksuje. No generalnie wiecie, tego nawyku da się pozbyć, ale znowu tylko i wyłącznie jak macie charakter do tego, żeby to zrobić. Ja się nagadałam jak durna. A kończę, bo no, zaraz będę nagrywała ten film ciuchowy, a po tym filmie ciuchowym pewnie pojadę do tego action. A może teraz bym pojechała do... Nie, najpierw nagram film ciuchowy, bo mam na świeżo zrobiony makijaż. Więc żeby jakoś wyglądać na tym filmie, to wykorzystam ten fakt. A jeszcze film perfumowy muszę dzisiaj nagrać. Na niedzielę. Nowości perfumowe. No właśnie. Na ten drugi kanał, nie na ten. No dobra. To zmykam. Później się zobaczymy. Dział dziecięcy. Szukamy, to świąteczne. Ten plecak od razu pójdzie w ruch. Jak nie kupię plecaka, to nie kupię nic, bo nie wzięłam nic. A na hulajnodze nie da się przewieźć bez plecaka niczego. Chemii nie kupuję. Jakieś kosmetyki. A, śmierci tu. Dobra, nie ma plecaka. Serio? Nie no, jaja jakieś. Wszystko ponoć tu jest, a nie ma plecaka. Tutaj są sportowe rzeczy. Słodycze. O, tu są jakieś perfumy. Znam osoby, które zakrzone kupują perfumy, ale przecież to koło perfum nie stało. Perfumy z Action. No, to koło perfum nie stało, słuchajcie. To znaczy, ja nie wiem co to, ale to jest... No to nawet... No to nawet, ale taki czystościowy zapach. Co?
strasznie to alkoholowe i takie no słabej jakości czuć. To no w miarę, ale one na pewno nie mają żadnej trwałości. Znaczy no na pewno, ale za 13 zł, słuchajcie. No nie mogą mieć trwałości. To skądś znam tego łabędzia. No, troszkę taki Gloria Vanderbilt. To jest takie woda toaletowa. No, vintage. Dobra, nie ma sensu. Badanie rynku zrobione. Nie, ja przeczytam, bo to... Lokalny patriotów. To jest to. Zaczepiste. Kilkanaście razy jest sprzedane. Zobaczysz swój cel. Jak będzie to? No wejdę tam dalej. Biorę. Dobra, i co dalej? To mam. I teraz myślimy co dalej. O, patrzcie, jakie fajne. Co? Jezu, nie głupie. Ale ja mam full talerzy i wszystkiego, więc nie potrzebuję. Jeszcze lampkę miałam wziąć. Wezmę tę lampkę, bo mam pomysł, żeby ona stała na stoliku w salonie. Jest metalowa, bardzo ciężka i się ją ładuje. Super będzie. Dobra, i teraz tak, ja ostatnio kupiłam te kartki. Potrzebowałabym, o właśnie, jakąś wstążkę. Dobra, lecimy. Przychodzę do Was z tą zupą, pachnie dobrze i do tego 2 kromki chleba, dlatego że tak, ta zupa, nie wiem czy uda mi się Wam pokazać, ma 300 kalorii, ten cały słoik, więc jeszcze muszę dobić kaloryczność, dobiję tym chlebem, chleb twardy, więc chyba nie za bardzo, ale zupa jest ok. A chleb? Ubrałam się z marzą na hulajnodze. Ujdzie, słuchajcie, ten chleb. Ja przez tyle miesięcy bardzo mało pieczywa zjadłam. Pyszne pulpety. Indyka. Na bank z indyka. Bardzo mało pieczywa zjadłam, bo pieczywo mi do szczęścia niepotrzebne. Ale nie jest to takie, że jak lubicie, to na diecie nie możecie pieczywa. Możecie. Ono czasami nawet jest lepsze niż cokolwiek innego. Jak pudełka kupowałam, to zawsze były kanapki. Rano właśnie, żeby zjeść pieczywo. Mnie po prostu zapycha, ja się czuję ciężko i od razu mam taki brzuch, wiecie. Ale po takim, jak czasami mówię Wam, że jadę do centrum, do piekarni, to jak kupię, to jest prawdziwe pieczywo, w sensie prawdziwe, bez chemii. I to czuć. No to ono mi nie szkodzi. Raz na jakiś czas zjem, ale to jest naprawdę raz na jakiś czas. Zupa jest doprawiona, smaczna. Dawno zup nie jadłam, bo nie gotuję, tylko rosół. Trzęsę Wam, sorry. Sprzęt jest genialny do nagrywania. Muszę tylko opanować
żeby Wam pokazywać coś, jak biorę do ręki. Bo tego raczej nie widzieliście. A widzicie to pierwszy raz, więc uczę się. W każdym razie jest naprawdę ok. No, ten sklep jest nawet, słuchajcie, naprawdę jest taki naturalny. Fajny sklep. Fajny. Macie składy podane. Naprawdę spoko. Zupa jest normalna, naturalna zupa. Nie tak jak kupujecie w supermarketach, te w tych plastikowych. Tam czuć, że jest coś dodane. Tu nie, naprawdę. Pulpetów dostałam z 10. Więc wysoce białkowe. Naprawdę. Pyszne. No i tym akcentem kończę. Ja sobie jem. No i mam dużo do montowania. Na jutro. Zobaczę jak tam, co tam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tę chwilkę. Pamiętajcie, żeby wspierać mnie w miarę możliwości. Lajkować, komentować. To wszystko pomaga, nie? Oczywiście, jeżeli mnie lubicie, bo są i tacy, którzy może oglądają mnie nie lubiąc mnie. Masochiści? Tak kiedyś mówiono na takich. Sama nie wiem. Ja muszę się nagrzać. Zupa mnie trochę rozgrzewa. Dzięki, kochani. Trzymajcie się. I dbajcie o siebie. Buziaczki.